ja mam dla Was dziś przygotowane bardzo fajne auto. Wspominał i chwalił się nim sam Sławomir. Cześć, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie test miernika firmy NextDiag. Miernik, który dzisiaj dla Was przygotowałem i chciałbym pokazać. Jest to najwyższy model miernika, który jest w ofercie właśnie tej firmy. Zawiera on w sobie wszystkie funkcje, które są podzielone w innych miernikach, również tej firmy, ze względu na to, że są to tańsze opcje. Także każdy dla siebie, jeżeli będzie chciał nabyć taki miernik, może wybrać miernik z funkcjami, które właśnie są dla niego. Dla kogo jest przeznaczony taki miernik? Taki miernik jest oczywiście przeznaczony dla osób prywatnych, które chcą nabyć auto i w pewien sposób sprawdzić jego historię, czy to kolizyjną, czy to historię wypadkową. Mogą go również używać rzeczoznawcy oraz na pewno przydaje się w autodetailingu. Ze względu na to, że jak wiecie sami, w detailingu walka czasem jest o ostatni mikron. I właśnie ten miernik ma w sobie bardzo fajną funkcję, że pokazuje co do 1 mikrona. Nie zaokrągla on co 5, co 10, tylko mamy bardzo precyzyjny pomiar. Oczywiście teraz główne funkcje tego miernika, czyli mierzy on wszystkie rodzaje stali, z której może być zbudowana nasza karoseria, czyli stal ocynkowana oraz aluminium. Miernik ten wykrywa automatycznie, z jakim podłożem ma do czynienia. Tym miernikiem również możemy wykonywać pomiar na krzywiznach. Zakres pomiaru jest to od 0 do 2500. Mamy też tutaj system analizy CAPL. Jest to analiza, która w czasie rzeczywistym, podczas dokonywania pomiaru, informuje nas, czy mamy cienki lakier, czyli być może auto już przechodziło korektę lakieru, czy jest to druga warstwa lakieru, czy już w tym miejscu mamy do czynienia ze szpachlą. Oczywiście miernik ten działa z aplikacją mobilną, którą instalujemy sobie ze sklepu Play do naszego smartfona. Aplikację tą omówimy sobie trochę później, ale jedną z głównych funkcji tej aplikacji jest właśnie asystent SAPL oraz bardzo duża zaleta również dla osób sprawdzających komuś na zlecenie auta przed zakupem. Tworzenie raportów jest to też bardzo pomocna funkcja dla osób, które zajmują się autodetailingiem. Ze względu na to, że w takim raporcie możemy sobie zapisać szczegółowo element po elemencie, jakie mieliśmy wartości w trakcie pierwszego pomiaru, jak ta powłoka wyglądała, ewentualnie potem po wykonanej usłudze możemy też pokazać klientowi, ile de facto zdjęliśmy mikronów z jego auta. Dobra, myślę, że na chwilę obecną, jeżeli tutaj chodzi o funkcję, to tyle. Ja mam dla Was dziś przygotowane bardzo fajne auto, o którym wspominał i chwalił się nim sam Sławomir. Także odłożyłem, kupiłem takie auto, imponuje ono żonie, też się mogę pokazać, po prostu podjechać, jest też użytkowe. Jakie to jest auto? Golf 3. Nie wiem, czy to jest dokładnie ten sam model, ale też to auto. Ale najważniejsze, co dostajemy w komplecie? W komplecie oczywiście dostajemy sam miernik lakieru, instrukcję obsługi,
dwie płytki, które służą nam do kalibracji miernika. Ja już ten miernik testowałem, mam go skalibrowany, ale też w aplikacji pokażę Wam, jak go skalibrować, oraz zapasowe baterie. Myślę, że z grubsza to tyle. Oczywiście więcej powiemy sobie przy dokonywaniu samego pomiaru. Warto też wspomnieć, że jest tutaj fajna opcja. Dostajemy cały miernik w skrzynce. W środku mamy gąbkę, coś a la piankę, która skutecznie chroni nam nasz miernik w czasie upadku, czy po prostu od jakichś uszkodzeń mechanicznych. Bardzo fajna opcja. Nie każdy miernik to ma. Więc co? Ja wjeżdżam do siebie autem, bierzemy sobie aplikację, pokażę Wam, jak ten miernik uruchomić, jak używać i na przykładzie naszego auta omówię Wam funkcję aplikacji i pokażę, jak on działa. Dobrze, tak jak widzicie, mamy smartfon, ja już mam aplikację pobraną. Uruchamiam sobie aplikację. Miernik uruchamiam, przytrzymując przez dłuższą chwilę przycisk włączania. I tak jak widać, aplikacja automatycznie połączyła się z naszym miernikiem. Podczas uruchomienia pierwszy raz miernika musimy przeprowadzić sobie kalibrację. W tym celu wyjmujemy sobie nasze płytki, które do tego służą. Wchodzimy sobie w menu, naciskamy kalibruj. I w tym momencie aplikacja informuje nas, że w celu dokonania kalibracji przyłóż miernik do dołączonej stalowej płytki FE w kolorze niebieskim. Więc przykładamy sobie miernik, staramy się, aby był on jak najbardziej na środku, naciskamy kalibruj. Dobrze, mamy skalibrowane. Teraz krok drugi. Przykładamy do płytki aluminiowej, czyli AL. Też staramy się jak najbardziej na środku i naciskamy kalibruj. OK. Więc jeżeli w tym momencie nasz miernik już jest skalibrowany, chowamy sobie płytki, które służą nam do kalibracji miernika, odkładamy w walizkę, gdyż będzie ona nam już na tą chwilę niepotrzebna. Bierzemy sobie w rękę miernik i tak wchodzimy sobie w menu. Oczywiście możemy tak sobie dokonywać pomiarów, jak nam się podoba, ale również możemy, tak jak wspomniałem wcześniej, tworzyć raporty. Więc wchodzimy sobie w raporty i tutaj mamy utwórz nowy raport. Więc tworzymy sobie nowy raport. Nazwa raportu dajmy sobie auto, typ hatchback. Możemy sobie również wybrać zestaw punktów. My weźmiemy sobie standardowe. No i tutaj możemy wpisać, jak widać, dane konkretne pojazdu wraz z VIN-em, rodzajem paliwa, rokiem produkcji, markę, model. Tak jak wspomniałem wcześniej, niezmiernie to się przydaje dla osób, które pomagają w zakupie tego auta lub dla kogoś, kto zajmuje się detailingiem, aby potem taki raport wydrukować, bo można go wydrukować lub go zapisać na urządzeniu i potem przesłać dla klienta. Możemy w trakcie pomiaru oczywiście wykonywać zdjęcia. Na przykład, jeżeli zobaczymy na którymś z elementów jakiś defekt, przy okazji miernik wskaże nam, że dany element jest malowany. Warto sobie wtedy udokumentować to zdjęcie. Możemy dokonywać pomiarów zewnętrznych. Tak jak tutaj widzicie, aplikacja nas przeprowadza krok po kroku punktami, w których mamy dokonać tego pomiaru, oraz punkty wewnętrzne. Ja myślę, że zawsze najpierw warto jednak zacząć od tych punktów wewnętrznych, ze względu na to, że dach oraz wnęki
są najmniej narażone w razie jakichś kolizji, wypadków na jakiekolwiek uszkodzenia, więc warto sobie dokonać takiego pomiaru wnęk. Ja sobie tutaj, jeżeli chodzi o maskę, pominę. Teraz dokonam sobie pomiaru na słupku, po to, aby mieć odnośnik co do tego, jak jest tutaj grubo. To jeśli chodzi o pomiary wewnętrzne, no wiadomo, nie będziemy sobie wszystkich wnęk tutaj mierzyć. Najbardziej zawsze interesują nas pomiary zewnętrzne. A więc lecimy sobie. Przykładamy miernik, zapisujemy wartość. Przykładamy miernik w kolejnym miejscu. Tu nam aplikacja oczywiście bardzo fajnie podpowiada najbardziej newralgiczne punkty, które są narażone w razie jakiejś kolizji. Tutaj oczywiście warto też wspomnieć o tym, że ruchoma głowica pozwala nam na dokonywanie pomiarów również we wnękach samochodu. Teraz aplikacja informuje nas, aby dokonać pomiaru na dachu. I tutaj już mamy pierwszy alarm, który wskazuje, że jest naprawdę grubo. Jak widzicie, załatwiłem najlepsze auto, jakie mogłem do pomiarów. Tutaj pokazało nam, że mamy szpachlę lub drugi lakier, po prostu 300 mikronów. Oczywiście aplikacja również na bieżąco podpowiada nam, z jaką karoserią czy stalą mamy do czynienia. Jeżeli chodzi, czy to jest stal ocynkowana, czy aluminium. Dobrze, sprawdzimy sobie jeszcze drzwi kierowcy i na tym, myślę, skończymy, bo będzie wiadomo, o co chodzi, na jakiej zasadzie ten miernik działa. Jeżeli chodzi o pomiary, to wystarczy. Auto oczywiście przyjechało z Niemiec, także patrząc po ilości szpachli na dachu można się domyśleć, jaką miało przeszłość. Oraz kupujący, z tego co wiem, nie był wyposażony w miernik, więc to jest bardzo dobry przykład, że kupując taki miernik naprawdę wiele możemy zaoszczędzić, a nasze zdrowie, myślę, że w przypadku jakiegoś wypadku później jest po prostu bezcenne. Także warto zainwestować parę złotych w miernik, ze względu choćby na to, że tak jak widzimy, tutaj dach był szpachlowany, słupki były szpachlowane, auto jest prawdopodobnie po dachowaniu. Także możemy sobie wyobrazić, jeżeli konstrukcja tego auta jest naruszona, przy kolejnym tego rodzaju wypadku lub jakiejś mocnej kolizji, na pewno zdrowie użytkownika tego auta w znaczący sposób byłoby narażone. Nawet myślę, że na utratę życia, bo nie wiemy, jak raz pognieciony dach mógłby zachować się podczas kolejnego dachowania. Oczywiście bardzo fajną funkcją, tak jak widzicie, tutaj też jest to, że w raporcie możemy zapisać sobie dane odnośnie opon oraz producenta, z którego ta opona pochodzi, sezonu, szerokość, profil, średnicę i ile jeszcze zostało nam tam bieżnika. Taki raport, do tego możemy dopisać oczywiście swój komentarz. Taki raport zapisujemy.
I tak jak widzicie, tutaj już mamy zapisany raport. Wszystko bardzo ładnie widać. Mamy wszystkie odczyty, gdzie, w jakich punktach, ile jest mikronów. Wszystko jest ładnie ponumerowane. Widać, że jest zaznaczone kolorami, co tak naprawdę w tym aucie było naprawiane, a nie ma tutaj praktycznie elementu, który naprawiany nie był. Dobrze, myślę, że jeżeli chodzi o sam raport, to tyle. Oczywiście mamy tutaj historię pomiarów, punkty pomiarowe. Możemy sobie dodawać te punkty, odejmować wedle po prostu naszego uznania. Jeżeli na przykład w jakimś aucie mamy dach panoramiczny, możemy sobie te punkty z tego auta usunąć i wtedy w raporcie nie będziemy mieli uwzględnionego dachu. Oczywiście mamy tutaj też poradnik zakupowy, co jest bardzo fajną rzeczą, jeżeli jedziemy auto kupić, bo jak wiadomo, wiele osób jedzie na gorąco. Jakieś auto się spodobało, lecimy, nie zwracamy na wiele rzeczy uwagi. Taki poradnik mógłby co niektórym naprawdę ostudzić głowę i uchronić ich przed pochopnym zakupem. Dobrze. Jeszcze myślę, że fajną opcją, którą chciałbym Wam pokazać, jest to właśnie opcja SAPL, czyli opcja, która informuje nas na bieżąco, czy mamy drugi lakier, czy mamy w tym miejscu szpachlę. I teraz sobie ją właśnie sprawdzimy. Jak widzicie, podaje nam tu, z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o materiał, z którego zrobiona jest maska, oraz pokazuje nam, ile ma mikronów, oraz czy jest to druga warstwa lakieru, czy jest to lakier fabryczny, czy jest to szpachla. Więc teraz w takim trybie zróbmy sobie pomiary. Jak widzicie, wszędzie pokazuje, że maska była powtórnie lakierowana. A teraz myślę, że fajnie byłoby przejść również na dach. Przykładamy sobie na dachu i tak jak widzimy, gruba warstwa szpachli. Kolejne miejsce. Gruba warstwa szpachli. Idziemy sobie do tyłu. Tu już mamy cienką warstwę szpachli. Tu mamy grubą warstwę szpachli. Tutaj na błotniku też było ciekawie, więc sobie sprawdzimy. Cienka warstwa szpachlówki. Cienka warstwa szpachlówki, drzwi, druga warstwa lakieru. I tak naprawdę, przemierzając całe to auto, będziemy się właśnie borykać z takimi oto wynikami. Fajnie, że można sobie też dzięki tej ruchomej końcówce dokonywać pomiarów również na słupkach. No niestety, jest co jest. Dobra. Myślę, że jeżeli chodzi o samą prezentację miernika, prezentację aplikacji, omówiłem chyba wszystko, co było tutaj możliwe. Więc co? Podsumowanie. Jeżeli chodzi o podsumowanie, taki miernik, troszkę na niego wydamy, zaoszczędzi nam on przede wszystkim wiele nerwów, wiele kasy i przede wszystkim może uchronić nasze życie lub zdrowie. Najlepszym przykładem jest to oto auto. Nie dość, że jest po dachowaniu, nie ma tutaj żadnego elementu praktycznie, który nie byłby lakierowany. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że nawet słupki po bokach są również szpachlowane. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, co by się stało w razie poważniejszego wypadku tym autem. Każdy może się domyśleć. Zresztą z tego co wiem, to tak auto trafi prędzej czy później na złom. A więc tak, wracając do aplikacji, aplikacja jest świetna dla detailerów oraz dla osób, które są rzeczoznawcami. Dzięki właśnie tworzeniu takich
raportów. Dla osób zajmujących się również sprawdzaniem auta przed zakupem. Jadą, sprawdzają każdy element, dokonują pomiarów, mogą oczywiście opisać, ile jeszcze w której oponie zostało bieżnika, mogą podać w tej aplikacji datę produkcji również tej opony, dopisać swój komentarz i już nie muszą pisać drugi raz takiego raportu, wszystko sobie generują, zapisują do pliku i za pomocą aplikacji lub maila wysyłają do klienta, który już czytając ten raport wie, z jakim autem ma do czynienia. Fajna opcja, że możemy zmierzyć do raportu całe auto z zewnątrz, jak również wnęki. To jest też bardzo ważna sprawa. Kolejna rzecz, przewodnik zakupowy. Bardzo fajnie, krok po kroku podpowiada on, jakie elementy w aucie należałoby sprawdzić, oglądając takie auto przed zakupem. Oczywiście opcja, która podpowiada nam, jeżeli ktoś się nie zna, dla zwykłego Kowalskiego, jest w stanie uświadomić, czy mamy do czynienia z drugą warstwą lakieru, czy mamy do czynienia z cienką szpachlą, grubą szpachlą. Miernik ma zakres pomiaru do 2500 mikronów, więc podejrzewam, że jeżeli ktoś by trafił w auto, w którym skala mogłaby się skończyć, no to po prostu nie warto nawet zwracać uwagi na taki samochód. Dobra, myślę, że w tym odcinku to na tyle dla najbardziej wytrwałych osób, które doczekały do jego końca. Razem z firmą NextDiag przygotowaliśmy rabat 10% na hasło Sztos Garaż, nie tylko na ten miernik, ale na wszystkie mierniki, które są w ofercie. Więc jeżeli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!